Mówi się, że to świat zwierząt jest światem pełnym agresji i brutalności. W dzisiejszym odcinku Lotra zapraszam Was w podróż do świata krwiożerczych roślin. O roślinach mięsożernych na pewno słyszeliście. Wystarczy, że graliście w grę komputerową Pokémon albo oglądaliście serial animowany o tej samej nazwie. Pojawiający się tam Pokémon Bellsprout to taki animowany dzbanecznik. Ale nie ma się czym przejmować, takie rośliny nie są dla ludzi niebezpieczne. Chociaż trzeba Wam wiedzieć, że największy z dzbaneczników posiada dzbanki osiągające nawet 35 cm długości i są one w stanie poradzić sobie, pożreć niewielkiego ptaka. Jeżeli jednak zajrzycie do podręczników botaniki, do książek o biologii, to takiej grupy roślin w oficjalnej klasyfikacji nie znajdziecie. Dlaczego? Dlatego, że rośliny mięsożerne to rośliny z różnych rzędów i z różnych rodzin, które po prostu przyswoiły sobie dodatkowy sposób odżywiania, po prostu przez pożeranie innych organizmów żywych. Występują one na wszystkich szerokościach geograficznych, praktycznie wszystkich i praktycznie wszystkich kontynentach. Można je więc hodować nawet w naszym kraju. A w jaki sposób? O to postanowiłem zapytać eksperta. Ale zanim do rozmowy z ekspertem przejdziemy, przypatrzmy się bohaterkom naszego dzisiejszego odcinka. Jesteśmy w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest z nami pan Albert Janota, miłośnik roślin owodożernych i jeden z organizatorów tej wystawy. I może takie pierwsze pytanie, rośliny owodożerne czy mięsożerne? Tak sądzę, że termin rośliny mięsożerne jest szerszy. Tego też jest poprawniejszy z takiego biologicznego punktu widzenia. Chodzi o to, że często ofiarami roślin owodożernych, ewentualnie mięsożernych, wpadają nie tylko owady. Czasem zdarza się, że są to również płazy, niewielkich rozmiarów ptaki, nawet ssaki, które trafiają tam przez pomyłkę. Czasami są to również pająki, które również owadami nie są, dlatego lepiej jest stosować ten termin rośliny mięsożernych. Rozumiem. A w takim razie skąd u Pana takie dość nietypowe zainteresowanie? Od czego się zaczęło? No to już trwa, można powiedzieć, kilka ładnych lat. Mimo mojego młodego wieku dosyć dużo już życia na to poświęciłem. Ogólnie można powiedzieć, że od zawsze interesowałem się roślinami w szerszym
aspekcie. Akurat dzięki współpracy z moimi kolegami, z którymi w sumie w gimnazjum żeśmy się poznali, postanowiliśmy pewnego razu, że zaczniemy uprawę roślin mięsożernych. Na początku to były pojedyncze dzbaneczniki, rosiczki, muchołówki. I to z czasem przerodziło się w taką szerszą pasję. Kolekcja się powiększała, aż czasem postanowiliśmy robić coś więcej. Zaczęliśmy popularyzować wiedzę o tych roślinach, robić prezentacje, prelekcje. Potem otworzyliśmy gospodarstwo ogrodnicze, w którym takie rośliny produkujemy. Przez to staramy się propagować wiedzę poprzez organizację wystaw na terenie całego kraju, czasem również poprzez kontakt z ludźmi z zagranicy. Jak się nazywa ta Państwa firma? Specjalistyczne gospodarstwo ogrodnicze Karmisana Rośliny Mięsożerne, w skrócie Karmisana Rośliny Mięsożerne można nas znaleźć w internecie www.karmisana.pl. Rozumiem. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to taką roślinę praktycznie każdy może hodować u siebie w domu, w bloku. I jakie warunki powinno się spełnić? Przede wszystkim rośliny mięsożerne potrzebują dużej ilości wody. W większości przypadków są to rośliny pochodzące z terenów bagiennych bądź innych terenów podmokłych. Ważne jest to, żeby taka roślina miała stałe, wilgotne podłoże. Woda, którą podlewamy takie rośliny, powinna być czysta, to znaczy bez kamienia, na przykład deszczówka, destylowana, jakakolwiek inna, bez soli mineralnych. Tutaj nie ma jakiegoś większego rozgraniczenia. W większości są to rośliny światłolubne, także najlepiej się sprawdzi południowy parapet okienny, ewentualnie wschodni albo zachodni, w zależności od naszych predyspozycji i od naszych możliwości. Ważne jest to, że takich roślin nie musimy często przesadzać, mają skąpy system korzeniowy, w związku z tym nie musimy im tego podłoża często wymieniać. Co również istotne, niektóre z tych roślin mogą nam pomóc w walce z uciążliwymi owadami, na przykład rosiczki. Mogą schwytać duże ilości muszek, owocówek, komarów czy też muszek, meszek. Kapturnice są z kolei uważane za najbardziej owadożerne spośród wszystkich. Chwytają spore ilości dużych much, os, jakichś większych owadów. To może tak na koniec, od jakich roślin mięsożernych najlepiej zacząć? Polecamy szczególnie na początek rosiczki. Są to absolutnie podstawowej trudności uprawy rośliny, praktycznie nie sprawiają żadnych problemów. Wystarczy im spora ilość światła, stały dostęp do wody w podstawce, nie mają okresu zimowania, natomiast rosiczki są często mylone z muchołówką. Muchołówka się tak charakterystycznie zamyka. To jest najbardziej taka atrakcyjna, widowiskowa roślina, w związku z tym często pojawia się w różnych filmach, czy też na plakatach, no ogólnie jest dosyć dobrze kojarzona medialnie. W związku z tym też sporo ludzi taką muchołówkę chce uprawiać. To też nie jest kłopotliwe. Wystarczy również spora ilość światła, stały dostęp do wody bez kamienia, czyli tej destylowanej albo deszczówki, szczególnie w okresie wegetacji, czyli przez wiosnę, lato, jesień. Natomiast w przypadku właśnie muchołówki zachodzi okres spoczynku. Jest to czas w okresie zimowym w Polsce, kiedy dzień jest krótki, kiedy te muchołówki nie mają możliwości chwytania owadów. Dlatego też musimy je zapewnić wówczas okres spoczynku, czyli musimy obniżyć temperaturę wzrostu do około 10 stopni Celsjusza. Również dużą popularnością cieszą się kapturnice z racji na ich rozmiary i łatwość wzrostu. Przede wszystkim chwytają spore ilości owadów. Po drugie, poza tym zimowaniem, czyli obniżeniem temperatury, nie są opozycja uprawy, a poza tym mają przecudne barwy, przeróżne kształty, w związku z tym cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających. Rozumiem. To dziękuję bardzo w takim Dziękuję razie za również. wywiad. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytanie albo może chce się podzielić wrażeniami, z doświadczeniem z hodowli roślin mięsożernych, to zapraszamy do zostawiania komentarzy i zapraszamy na następny odcinek Lotra.